No to zaczynamy w kuchni u Eli, zaczynamy ciasto drożdżowe dla leniuszków. Najpierw mamy tutaj 5 szklaneczek mąki pszennej typu 550, przesiana oczywiście. Tutaj bierzemy 5 jajeczek, jak są małe, jak są jajka duże wystarczy 4. Rozszczepujemy je leciutko. Widelcem najlepiej, najwygodniej dla nas. Nie trzeba się w ogóle martwić. Tak, wystarczy. No i sobie odkładamy. Tutaj robimy dołek. I wsypujemy, wlewamy jajeczka. Tak. Do jajeczek dajemy 200 g cukru i wsypałam cukier z wanilią. Taki najtańszy. Tak. Do tego dajemy pół kosteczki świeżych drożdży. Najlepsze są świeże, ale mogą być drożdże suche. To już jest, wszystko zależy od nas, dziewczyny. Do tego dajemy 250 ml oleju. I na to wszystko wlewamy ciepłe mleczko. Oczywiście 250 ml letniego mleczka. Tak. I to już jest cała sprawa gotowa. Przykrywamy sobie ściereczką i odkładamy na 2,5 godzinki, może na 3 godzinki. Wszystko zależy, ile mamy czasu. To nam nie przeszkadza. Odkładamy to w ciepłe miejsce i zajmujemy się czymś innym. Robimy sobie kawkę. No, ja teraz z tym idę i widzimy się po przerwie. No i teraz wracamy, moje miłe panie, po przerwie króciutkiej. Nie taka króciutka, bo trwała 2,5 godzinki. I tutaj mamy już gotowe ciasto, że jeżeli można tak powiedzieć. I po prostu mieszamy to do połączenia się wszystkich składników. Nie musimy się bardzo tym męczyć, bo to jest fajne, luźne. Do spodu wiadomo trzeba zamieszać. Delikatnie. Aż nam się połączą wszystkie składniki. Troszeczkę trzeba się potrudzić, ale później będzie coś wspaniałego do jedzenia. Tutaj trzeba do spodu, pamiętajcie, żeby ładnie wymieszać, bo to jest podstawa. Fajnie, całą mąkę ze składnikami. Drożdże nam tu zaczęły fajnie pracować i już to się połącza. Generalnie mieszamy do połączenia się wszystkich składników, żeby nam wyszła jednolita masa. Wiadomo, jak na każde jedno ciasto. Możemy mieszać w różne strony, to nie ma tak, że mieszamy w jedną, w drugą zamieszamy i nam nie wyjdzie. Nie ma takiej opcji po prostu. Powinno fajnie nam wyjść. I w tym czasie możemy sobie już nagrzać piekarniczek, włączyć do 180 stopni, nagrzać tak tylko 5 minutek, 10. Niektórzy nie nagrzewają w ogóle. A my już tu jesteśmy prawie na etapie końcowym mieszania. Mamy fajne ciacho już, wychodzi. Tam jeszcze od spodu sobie domieszamy, żeby nie było nam białej mączki widać. O, tu jeszcze jest, ale my ją zaraz weźmiemy. To ciasto będzie z jagódkami, ale wiadomo, najlepsze jest z rabarbarem, bo to drożdżowe. Chyba jest ok. I możemy dawać to na blaszkę. Ja tutaj mam blaszkę o podstawowych wymiarach, wyłożoną papierem do pieczenia. Spięłam sobie klamereczkami, żeby było mi wygodnie.
Na razie nie mam żadnego pomocnika, więc muszę męczyć się sama. Mąż w pracy niestety. I tu już mamy na blaszkę. Gotowe jest. Mieszamy sobie tak ładnie do równości. Mniej więcej, żeby było fajnie, równo. Wystarczy. I klamereczki niepotrzebne. Dajemy sobie na to, ja tutaj mam 450 gram jagódek. Jedna uciekła, ale to nic się nie dzieje. One są mrożone. Pamiętamy, że jeżeli dajemy owocki mrożone, nie rozmrażamy ich. One idą takie właśnie zimne. Powinno wyjść fajne, bo jest ich nawet dość dużo. I możemy je tutaj ładnie sobie rączką dociść, żeby było fajne, weszło w środku jagódki. Damy wszystko. Teraz dajemy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Tak jak mówiłam wcześniej, niektórzy nagrzewają piekarnik, niektórzy nie nagrzewają. Każda pani zna swój piekarnik, więc sobie same spróbujecie raz, drugi, to na pewno Wam jakoś wyjdzie. I takie ciasto dajemy do piekarnika na 40-45 minutek. Tutaj jeszcze raz pokażę. I teraz dajemy do piekarnika. No i wracamy po przerwie króciutkiej. Ciasto mamy upieczone, wyszło jak bomba. I tutaj robimy sobie lukierek. Mamy szklaneczkę cukru pudru i dodajemy 2-3 łyżki wody. W zależności jaki chcemy ten lukierek gęsty. Jeżeli mamy za dużo wody, dodajemy cukru. Jeżeli mamy za dużo cukru, dodajemy łyżeczkę wody. No logiczne, prawda? No. I sobie mieszamy fajny lukier. Tam sobie odłożyłam troszkę cukru pudru, gdyby mi brakło. A tutaj sobie mieszamy. Ale mamy gęste, więc sobie dodajemy troszeczkę wody. I sprawa załatwiona. I mieszamy sobie. Troszkę ta miseczka jest za mała, ale chciałam, żeby były wszystkie takie same. No. Jeszcze chyba sobie dosypiemy. Nie dosypiemy, tylko dolejemy tej wody troszkę. Ale mamy pod ręką zlew, także wody mamy pełno. No i teraz nam się już robi fajna konsystencja lukierku. Można dać soczku z cytryny. To już jest kwestia smaku. Kto co lubi po prostu. Jeszcze nam tu jest gęsty, ale już mamy fajną konsystencję. I damy chyba tą kropeczkę wody do końca. A co tam? Tak, żeby nam fajnie się rozłożyło na cieście. Nie kroimy jeszcze ciasta, bo jeszcze jest gorące. I byśmy narobiły sobie ambarasu. No i za chwileczkę będziemy polewać. Jak polejemy, to znowu musimy poczekać, aż nam to troszeczkę zastygnie. Ciasto ostygnie. No i później pokażę Państwu. Mam nadzieję, że upieczone, nie zakalec. Coś nam tutaj wpadło. Ale to nic. Jak mamy grudki, to wiadomo, trzeba je ładnie rozprowadzić.
Także można dodać sobie coś tam do zapachu, smaku, aromatu. Teraz mamy mnóstwo w sklepach, także dajemy to, co każda lubi. Jeszcze troszeczkę poleję i zostawię do ostygnięcia. No i niestety będziecie musieli mnie zobaczyć jeszcze raz, jak będziecie chcieli zobaczyć, jak to ciasto nam wyszło. No myślę, że mogę już polewać, jest fajne. Polewamy jak chcemy, w każdą stronkę. To już jest nasza i wyłącznie sprawa, jak sobie polewamy ciasto. Wyszło super. Mam nadzieję, że się upiekło w środku tak jak jest upieczone i na zewnątrz. Pachnie w domku jak w piekarni. Takie jak zrobicie, to Was panowie będą nosić na rękach. Nie tylko w Dzień Kobiet, ale codziennie. Codziennie. O, polewamy sobie śmiało, bo to jagódki, wiadomo, one są kwaśne, tym bardziej mrożone. Także kwestia, jak kto lubi. Z wierzchu wygląda elegancko, a w środku no to dopiero zobaczymy, jak się przestudzi. To Państwu pokażę, jeżeli będziecie chcieli mnie zobaczyć jeszcze raz. Na razie się żegnamy, papa, na parę minutek. Do zobaczenia. Witam Was, moi kochani, po króciutkiej przerwie znowu. Tutaj już mamy ukrojone ciasto. Proszę bardzo, tak delikatnie przekręcę, żebyście sobie widzieli. Troszeczkę żeśmy się namęczyli, niby dla leniuchów, ale troszeczkę czasowo to wychodzi. Natomiast jest wyśmienite, wspaniałe, polecam zrobić. Nakładu dużo nie ma produktów, wszystkie produkty są tanie, dostępne teraz na rynku, także mamy wszyściutko pod ręką. No i polecam do kawki, herbatki. Na tym kończę mojego bloga dzisiejszego. Mam nadzieję, że troszeczkę żeście mnie polubili, no a jak nie, no to trudno. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Może zrobimy jakieś ciasteczka z Elą. No to dziękuję, pa pa!